Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam proste bułeczki, a w zasadzie babeczki maślane z kruszonką i z całą truskawką w środku. Coś pysznego, nie za słodkie, idealne na podwieczorek albo drugie śniadanie. Bardzo mięciutkie i pyszne. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania rozczynu z drożdży. Mam tutaj 150 ml ciepłego mleka, przeleję sobie do miseczki. Dodam do niego 20 g świeżych drożdży. Mam przygotowany również cukier do ciasta, 60 g. Dodam sobie go odrobinę do mojego rozczynu. Przygotowałam również mąkę pszenną do ciasta, 320 g. Jej też dodam trochę do rozczynu. Resztę dodam za chwilę do reszty składników. Zamieszam. Nakryję ściereczką i odstawię w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 20 minut. Minęło 20 minut, drożdże zaczęły mi już rosnąć fajnie. W ciepłym miejscu dzieje się to szybko. Jak macie trochę chłodniej, czasami trzeba parę minut dłużej. Do robota wsypuję pozostałą mąkę, pozostały cukier, troszkę daliśmy do rozczynu. Dodaję również 3 żółtka i mój rozczyn z drożdży. I zaczynam wyrabiać ciasto. Jak składniki mi się połączą, to dodaję roztopione masło, lekko ciepłe, 60 g. I wyrabiam jeszcze kilka minut. Ciasto zagniecione jest jeszcze mocno lepiące. Opruszymy je trochę mąką. Troszkę je obtoczę w tej mące. Ciasto nakrywamy ściereczką i odstawiamy na około 1 godzinę do 1,5, żeby podwoiło swoją objętość. Wszystko zależy od tego, jak ciepło macie w pomieszczeniu. Czasami trwa to godzinę, czasami trzeba troszkę dłużej poczekać. W międzyczasie przygotuję sobie jeszcze mieszankę do truskawek, a mianowicie 1 łyżkę czubatą mąki ziemniaczanej, płaską łyżkę cukru pudru. Zamieszam to i będę obtaczała w tym moje truskawki przed włożeniem do bułeczek. Przygotuję sobie również kruszonkę. Mam tutaj 70 g mąki pszennej, 60 g cukru i 60 g zimnego masła. Muszę to rozgnieść między palcami, aż będzie taka konsystencja kruszonki. Taką kruszonkę gotową wstawiamy do lodówki w międzyczasie, żeby nam nie za bardzo masło zmiękło. Ciasto już mi podrosło. Rosło około 1 godzinę z paroma minutami. Mogę teraz sobie je przełożyć na stolnicę wysypaną mąką. Ciasto jest bardzo mięciutkie. Możemy je ponownie zagnieść, wybić powietrze, które urosło. Dzięki temu będzie później bardziej elastyczne i mięciutkie. I musimy je podzielić na 12 części. Na taką blaszkę na muffinki. Czyli na pół i jeszcze każdą na 6. W miarę równych części.
Jak jakaś jest większa, to możemy dołożyć do tej mniejszej, żeby mniej więcej były jednakowe. Mamy 12 części. Każdą z tych bułeczek musimy zrolować najpierw na kuleczkę. Spłaszczamy odrobinę. Mam przygotowane truskawki już bez szypułek. Pamiętacie naszą mieszankę do truskawek? Truskawki nie mogą być za duże, żeby nam się zmieściły do środka. Obtaczamy w mące z cukrem i wstawiamy do środka. Przykrywamy ciastem. Zlepiamy trochę jak knedle, trochę jak pączki. I gotowe. Formę na muffinki wysmarowałam porządnie roztopionym masłem. Obsypię jeszcze mąką. Możecie też wstawić papierki do babeczek. Układamy złączeniem do spodu naszą bułeczkę. I robimy kolejną. I nasze muffinki już są prawie gotowe. Jeszcze damy im około 30 minut, niech sobie fajnie wyrosną w formie i dopiero damy na nie kruszonkę. Minęło już 30 minut. Bułeczki mi już podrosły. Mam jeszcze jedno jajko. Dodam sobie jakąś łyżkę mleka. Roztrzepię to razem. I posmaruję bułeczki z wierzchu. Po wierzchu posypujemy kruszonką. Tak przygotowane babeczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będziemy piekli około 20-25 minut. I gotowe. Poczekam jeszcze chwilę, niech przestygną. Jak babeczki odrobinę przestygną, możemy je wyciągnąć. Czasami trzeba je odrobinę podciąć, szczególnie tą kruszonkę, która się tutaj przypiekła do blaszki, ale one w dół już i boki bez problemu wyjdą. Tylko to, co tutaj na górze jest przypieczone, trzeba odrobinę obkroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!